Zarabiasz 10, 15, a może nawet 20 tysięcy złotych miesięcznie? Statystycznie jesteś w ścisłej elicie tego kraju. Znajomi myślą, że ustawiłeś się życiu i stać się na każdą zachciankę. Dobry samochód, wakacje za granicą i prywatne przedszkole dla dziecka. Jednak w głębi siebie zaczynasz zastanawiać się, że pomimo kolejnych podwyżek i premii, twoja realna sytuacja materialna stoi w miejscu. Biegniesz coraz szybciej, ale meta wydaje się oddalać z każdym krokiem. Tak samo jak wolność finansowa, której pragniesz. Brzmi znajomo? Witaj w klasie średniej, w miejscu, które w teorii miało być trampoliną do bogactwa i bezpieczeństwa, a w praktyce stało się klatką o podwyższonym standardzie. Dzisiaj pokażę Ci, jak system, polityka fiskalna i Twoje własne nawyki stworzyły pułapkę, z której nie da się wyjść po prostu pracując ciężej. Bo prawda jest brutalna. Przy obecnej strukturze gospodarczej, im więcej zarabiasz jako wykwalifikowany pracownik na etacie, tym mocniej system zaciska się wokół Twojego portfela. Twoja zaradność i ambicje zamieniły się w bycie najbardziej efektywną, dojną krową budżetu państwa. Przedstawię Ci liczby i mechanizmy, które sprawią, że spojrzysz na swój kolejny przelew od pracodawcy w zupełnie inny sposób. Zrozumiesz, że dobra pensja to dziś najskuteczniejsze narzędzie kontroli, jakie kiedykolwiek wymyślono. Zanim zaczniemy, szybka prośba o lajki, suby i komentarze. Dzięki from the mountain. Zacznijmy od twardych danych, które determinują to, ile realnie masz w portfelu. Według prognoz w 2025 roku liczba osób rozliczających się w drugim progu podatkowym przekroczyła w Polsce barierę 10%. Oznacza to, że już co 10. Polak pracujący na skali podatkowej oddaje państwu 32% od każdej nadwyżki powyżej 120 tysięcy złotych rocznie. Jeszcze 3 lata temu ta grupa była 3 razy mniejsza. Co się zmieniło? Czy nagle wszyscy stali się krezusami? Nie, to efekt zjawiska, które ekonomiści nazywają pełzającą progresją. Próg podatkowy 120 tysięcy złotych od lat stoi w miejscu, podczas gdy Twoja pensja nominalnie rośnie wraz z inflacją i wzrostem wydajności. W efekcie nie bogacisz się realnie, po prostu system podatkowy zasysa Cię w wyższe opodatkowanie, mimo że za swoją wypłatę kupujesz dokładnie tyle samo towarów i usług co rok temu. Państwo inkasuje premię od Twoich starań, oferując w zamian niewydolną służbę zdrowia i brak możliwości odliczenia 9% składki zdrowotnej. Statystyki są bezlitosne i pokazują ogromne rozwarstwienie w daninach wobec budżetu. Ta wąska grupa, stanowiąca około 10% podatników, finansuje niemal połowę całego wpływu z podatku PIT w Polsce. Jesteśmy w swoistym klinczu finansowym. Zbyt zamożni, by korzystać z ulg czy przywilejów emerytalnych i jednocześnie zbyt mali, by stać nas było na zaawansowaną inżynierię finansową, fundacje rodzinne czy optymalizacje, które skutecznie chronią majątki najbogatszych. Zadaj sobie pytanie, ile razy cieszyłaś się z wynegocjowanej podwyżki brutto, by z goryczą odkryć, że po uwzględnieniu 32% podatku, składek emerytalnych i 9% składki zdrowotnej realna kwota netto stanowiła połowę pensji brutto. To nie jest błąd w Twoich obliczeniach ani chwilowa anomalia. To fundament systemu, który potrzebuje Twojej wysokiej wydajności i rozwoju, by utrzymać struktury państwowe. Stałeś się filarem, na którym spoczywa ciężar, ale nikt nie zamierza Ci za to podziękować ulgą podatkową. Aby zrozumieć Twoją stagnację, musimy również uczciwie spojrzeć na styl życia i wydatki. Wyobraź sobie, że Twoje konto bankowe to zbiornik z wodą. Przy zarobkach rzędu 15 czy 20 tysięcy złotych miesięcznie strumień wody wpływający do środka jest naprawdę potężny. Problem w tym, że dno tego zbiornika przypomina sito o ogromnych oczkach. Pieniądze wpadają każdego miesiąca, by niemal natychmiast wypłynąć dalej, często zanim zdążysz się nimi nacieszyć. Rata kredytu hipotecznego za mieszkanie w dobrej dzielnicy, leasing za samochód, który ma komunikować Twoją pozycję zawodową, catering dietetyczny czy abonament na siłownię. Zauważasz pewien schemat? W tym układzie nie jesteś właścicielem pieniędzy, jesteś jedynie ich przekaźnikiem. Twoim jedynym zadaniem jest odebrać środki od pracodawcy, po drodze płacąc hojne podatki państwu i w ciągu kilku dni rozdysponować je pomiędzy banki, koncerny motoryzacyjne i globalne korporacje. Zabija nas nie tylko utrata siły nabywczej pieniądza, ale również inflacja stylu życia. Klasa średnia nagminnie myli wysoki poziom konsumpcji z realnym bogactwem. Tymczasem bogactwo to nie to, co wydajesz, ale to, co z tobą zostaje na stałe w postaci aktywów generujących dochód. To, co większość z nas uprawia, to luksusowa subskrypcja życia.
Masz dostęp do dóbr i usług premium i jeździsz nowym autem, ale ich nie posiadasz na własność. Jesteś ich użytkownikiem tak długo, jak długo co miesiąc zasilasz system swoją pracą. W momencie, gdy źródło dochodu wysycha, twój status społeczny i standard życia wyparowują w ciągu kilku tygodni. System został zaprojektowany tak, byśmy ciągle kupowali imitację sukcesu i statusu. Każdy nowy gadżet, każda lepsza marka kawy czy droższe wakacje to kolejna godzina twojej wolności, którą oddałeś komuś innemu w zamian za chwilowe poczucie przynależności do wyższej sfery. Większość twoich miesięcznych wydatków to podatek od statusu, który płacisz podświadomie tylko po to, by nie odstawać od reszty swojej grupy zawodowej. Pomyśl o tym, ile twoich miesięcznych kosztów to realne potrzeby, a ile to próba utrzymania fasady bogactwa, która pożera twój kapitał. W ekonomii istnieje pojęcie pułapki średniego dochodu. Kraje wpadają w nią, gdy wykorzystają już proste rezerwy wzrostu, takie jak tania siła robocza, ale nie potrafią przejść na kolejny etap innowacji. Produktywność rośnie, ale gospodarka zacina się na pewnym poziomie i nie może dogonić najbogatszych. Polska jako państwo jest obecnie w tym kluczowym momencie. Już nie biedna, ale jeszcze nie w pełni zamożna i wciąż próbująca zrobić technologiczny krok naprzód. Twoja kariera zawodowa jest tego idealnym odzwierciedleniem. Dzięki technologii, automatyzacji i sztucznej inteligencji twoja wydajność w pracy zapewne mocno wzrosła w ostatnich latach. Wykonujesz zadania szybciej, obsługujesz więcej procesów i generujesz dla swojego pracodawcy znacznie większą wartość niż twoi poprzednicy dekadę temu. Czy twoja pensja wzrosła proporcjonalnie do tego skoku wydajności? Odpowiedź brzmi nie. Większość nadwyżki, którą wypracowujesz poświęcając swój czas i energię, pozostaje w marżach korporacji. Ty otrzymujesz podwyżkę, która ledwo pokrywa realną inflację, podczas gdy firmy, dla których pracujesz, notują rekordowe zyski dzięki optymalizacji twojej pracy. To jest właśnie pułapka na poziomie mikro. Pracujesz coraz ciężej i mądrzej, ale zyski z tej poprawy transferowane są do właścicieli kapitału, a nie do wykonawców. Jeśli twoją jedyną strategią na ucieczkę z tej matni jest awans lub więcej nadgodzin, to grasz w grę, w której reguły nie przewidują twojego zwycięstwa. Pułapka średniego dochodu polega na tym, że dajesz z siebie coraz więcej, dostając w zamian tylko tyle, by utrzymać się na powierzchni i móc pracować dalej. Droga wyjścia prowadzi przez zrozumienie, że jako pracownik najemny zawsze będziesz po gorszej stronie bilansu. Prawdziwa zmiana sytuacji to przejście z roli wykonawcy do posiadacza kapitału. Aby nie stać w miejscu, musisz zidentyfikować i odciąć 3 kluczowe kotwice, które trzymają twój portfel przy dnie. Niezależnie od tego, jak wysoka jest twoja pensja. W Polsce mamy tendencję do mierzenia sukcesu wysokością miesięcznych zarobków netto. To kardynalny błąd poznawczy. Jedyną miarą, która ma znaczenie dla twojej wolności finansowej, jest twój realny stan posiadania, czyli to, co zostanie, gdybyś jutro spłacił wszystkie długi i spieniężył swój majątek. Jeśli zarabiasz 20 000, a twoje oszczędności nie starczą nawet na 3 miesiące życia bez pracy, twoja zamożność jest czystą iluzją. Ignorowanie budowania własnego kapitału na rzecz konsumpcji to prosta droga do bycia najlepiej opłacanym pracownikiem najemnym bez realnego majątku. Porównywanie się to nawyk, który rujnuje polską klasą średnią najszybciej. Sąsiad kupił nowszy samochód? Ty czujesz podświadomą presję, by nie zostać w tyle. To wyścig zbrojeń, w którym jedynym zwycięzcą jest sektor finansowy. Wykorzystujemy raty 0%, leasingi konsumenckie i karty kredytowe, by kupić przedmioty i usługi, na które nas jeszcze nie stać. W rzeczywistości każda taka decyzja to kradzież wolności od twojego przyszłego ja. Zmuszasz się do pracy w przyszłości, by zapłacić za towary, które jutro stracą na wartości. Zastawiasz swój czas w zamian za chwilowy podziw ludzi, których opinia nie ma znaczenia dla twojego szczęścia. Poleganie na jednym etacie, nawet najlepiej płatnym, przy wysokich kosztach życia, to wysoki poziom ryzyka. Klasa średnia uważa etat za bezpieczny, podczas gdy wypowiedzenie umowy o długości 1, 2 czy 3 miesięcy nie jest w istocie czymś wyjątkowo stabilnym. Przy jednym źródle dochodu twoje bezpieczeństwo zależy od humoru szefa lub kondycji firmy. Dodatkowo, kurczowe trzymanie się jednego miejsca pracy przez lata zamyka ci drogę do szybkich podwyżek, które zazwyczaj zdobywa się zmieniając otoczenie lub przechodząc na kontrakt B2B. Daleki jestem od tego, żeby namawiać ludzi na pracę na 3 etatach. Sam wiem, jak wygląda codzienny kołowrotek korporacyjny i jak czasem trudne bywa wygospodarowanie czasu dla siebie przy pracy i rodzinie. Ale są sposoby, by małymi krokami zmienić swoją sytuację. Ucieczka z pułapki klasy średniej nie polega na walce o kolejną podwyżkę o 2000 zł brutto.
Myślimy, że wyższy przelew rozwiąże problem, podczas gdy on jedynie zwiększa nasze przywiązanie do obecnego stylu życia. Rozwiązanie nie leży w intensywności Twojej pracy, ale w radykalnej zmianie tego, co robisz z nadwyżką. Pierwszym krokiem jest wyjście z roli sponsora. Musisz zrozumieć, że jako pracownik najemny każdą godziną swojej pracy budujesz zyski dla kogoś innego. Kiedy kupujesz najnowszego iPhone'a lub pijesz kawę w sieciówce, oddajesz tym firmom swój potencjał na osiągnięcie wolności finansowej w przyszłości. Nie twierdzę, że kawa w Starbucksie zrujnuje Twoje finanse. Tu chodzi o mechanizm. Strategia ucieczki wymaga, abyś przestał być wyłącznie konsumentem, ale stał się również współwłaścicielem. Czy musisz od razu zakładać swoją firmę i sprzedawać karmę dla psów na Allegro? Absolutnie nie. Ale poprzez mądre i spokojne inwestycje i kupowanie akcji firm, które nie tylko są etyczne, ale również dobrze zarządzane, mają stabilne przychody i dobre prognozy na przyszłość, przechodzisz częściowo na drugą stronę barykady. Sukces tych firm poprzez wzrosty ceny akcji i wypłacane dywidendy może zacząć finansować Twoją wolność i stać się Twoim sukcesem. Nie musisz od razu inwestować potężnych kwot. Przykład mojego portfela 800, gdzie inwestuję 800 zł miesięcznie z myślą o przyszłości mojej córki, jest tego doskonałym przykładem. Link na górze strony. Drugim filarem zmiany Twoich finansów jest optymalizacja podatkowa. Jeśli już zdecydujesz się na inwestycje, musisz wiedzieć, że system jest zaprojektowany tak, by zabierać Ci 19% z osiągniętego zysku kapitałowego. To zabija procent składany w zarodku. Jest jednak sposób, by tego uniknąć. Uważam, że powinni uczyć o tym w liceach, natomiast nie wiedzieć czemu ważniejsza jest budowa pantofelka. Mówię o indywidualnym koncie emerytalnym i indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. IKE i IGZE to Twoje prywatne, antypodatkowe tarcze. To nie są produkty dla hobbystów. To jedyny legalny sposób, który pozwala Ci przestać sponsorować budżet państwa Twoim kosztem. W normalnych warunkach państwo jest Twoim cichym wspólnikiem, który zabiera 19% od każdego wypracowanego przez Ciebie zysku. To podatek belki, podatek od Twojej zaradności. W IKE ten partner znika. Jeśli wytrwasz w inwestowaniu, każda złotówka zysku zostaje w Twojej kieszeni. Z kolei w IGZE każdą wpłatę odliczasz od dochodu. Jeśli jesteś w drugim progu podatkowym, to tak jakbyś dostał od państwa 32% premii od razu na konto, tylko za to, że postanowiłeś zadbać o siebie. Wykorzystanie tych narzędzi to świetna metoda, by Twoje prywatne oszczędności wyprzedziły inflację i podatki. Trzeci etap nowego podejścia to minimalizm strategiczny. Budowanie majątku jest w swojej naturze nudne i wymaga bolesnej dyscypliny. Zmiana schematów i priorytetów może wymóc na Tobie czasowe obniżenie standardu życia. Może warto przestać być przekaźnikiem pieniędzy dla globalnych korporacji, by w tym czasie zbudować masę krytyczną kapitału. Twoje zainwestowane pieniądze nie chorują, nie potrzebują wakacji i nie obchodzi ich skala podatkowa, jeśli trzymasz je w odpowiednim miejscu. Pracują bez przerwy. Prawdziwe wyjście z pułapki klasy średniej może nastąpić wtedy, kiedy Twoje inwestycje zaczną generować solidny, pasywny dochód. Zastanów się na koniec, gdzie Ty dzisiaj jesteś na skali klasy średniej? Zarabiasz 10, 15 czy 20 tysięcy złotych miesięcznie? To jednak tylko cyfry na ekranie. Prawdziwe pytanie brzmi, jak dużo z tej kwoty faktycznie buduje Twoją przyszłość, a ile tylko przepływa przez Twoje konto do cudzych kieszeni? Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja strategia budowy kapitału i profesjonalizacji finansów. Jak zwykle lajki i suby będą bardzo przydatne w rozwoju tego kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.